Jeśli ktoś obiecuje mi zmianę sposobu, w jaki słucham muzyki, to ciężko odmówić. Dziś porozmawiamy o dwóch produktach od firmy Hydis, które powiem szczerze, że od razu mnie zaintrygowały. I w tym miejscu wielkie podziękowania dla Hydis za wysłanie mi tych słuchawek w zamian za recenzję, która nie była w żaden sposób autoryzowana. Linki do tych słuchawek znajdziecie w opisie pod tym filmem i znajdzie się też specjalny kod rabatowy dla Was. Wracając do tych dwóch produktów, dokanałowe monitory MS1 Galaxy i przetwornik cyfrowo-analogowy, oba z certyfikacją Hi-Res Audio. To z założenia powinno już wzbudzać jakąś ciekawość, a tym bardziej jak spojrzymy na cenę, bo za te słuchawki zapłacimy w okolicach 7 dyszek. I w teorii ten zestaw powinien pozwolić nam zamienić takiego na przykład iPhone'a 15 z portem USB-C w potwora odtwarzającego dźwięk najwyższej jakości. To w teorii, ale przyjrzymy się oczywiście temu z bliska i chciałem też uprzedzić, że po pierwsze nie mam słucha absolutnego, nie jestem jakimś specjalistą w temacie dokanałowych monitorów, więc reprezentuję bardziej kategorię osób, do których są skierowane te słuchawki, czyli taki budżetowy pierwszy krok do świata audio w wysokiej jakości. I druga sprawa, o której chciałem Was uprzedzić, że momentami będzie dużo parametrów, bo jakoś nie wyobrażam sobie omawiania tego typu słuchawek bez gadania o technikaliach, ale być może to będzie okazja dla Ciebie, żeby się dzisiaj czegoś nowego nauczyć. No to zacznijmy od słuchawek. Słuchawki przychodzą w takim pudełku i w środku oprócz samych słuchawek znajdziemy odczepiany przewód, gumki w różnych rozmiarach oraz papierologię. A tak prezentuje się słuchawka prosto po wyjęciu z pudełka. No i może Wam teraz przychodzi do głowy pytanie, ale jak to? Słuchawki na kablu w świecie słuchawek bezprzewodowych TWS? No tak, ale musimy pamiętać, że połączenie Bluetooth kompresuje dźwięk i wprowadza opóźnienie. Wciąż jeszcze nie wymyślili nic, co sprawdza się lepiej do transmisji audio niż fizyczny przewód. Więc wybierasz wygodę, no to sięgasz po bezprzewodowe słuchawki, a jeśli szukasz najlepszej jakości dźwięku, no to stawiasz na transmisję po przewodzie. No to zacznijmy już od tego przewodu. Słuchawki mają odłączany przewód. Za transmisję dźwięku odpowiada posrebrzana miedź beztlenowa. I może to momentami brzmieć jak fascynacja cechami produktu, ale to są tylko fakty, które pokazują, że każdy dobrany w tych słuchawkach element był w jakiś sposób przemyślany pod kątem jakości audio. W każdym razie wybór takiego materiału zapewnia nam bardzo dobrą przewodność, co przekłada się na czyste audio i też zabezpiecza przed utleniem się miedzi, a to znowu prowadzi do pogorszenia właściwości przewodzących i pogarsza jakość przekazywanego sygnału. I tak subiektywnie mi się ten kabel po prostu podoba. Wtyczka jest 3,5 mm, pokryta złotem, wykonana z czystej miedzi, a obudowa wtyczki z aluminium dla zwiększenia trwałości. I jak na taki poziom cenowy, no to jest bardzo fajnie wykonany przewód. I można wybrać przewód z mikrofonem albo bez. Ja mam akurat wersję z mikrofonem, więc teraz możecie usłyszeć, jak ten mikrofon brzmi. Nie ściemniam. I jest też na mikrofonie przycisk funkcyjny. Jak naciśniemy go raz, możemy wstrzymać odtwarzanie muzyki. Jak naciśniemy go 2 razy, to przełączamy utwór. Dobra, ile można gadać o przewodach? Przejdźmy do słuchawek. Tylko w tym miejscu chciałbym Was zachęcić do intensywnego naciskania przycisku. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Żeby nie przegapić żadnych filmów, które dla Was szykuję, drony, kamery, tech gadżety, jestem pewien, że znajdziecie coś dla siebie. W środku zaprojektowany przez Hydis 10,2 mm dynamiczny przetwornik z podwójnym układem magnetycznym. Jest też membrana kompozytowa Pull & Pick, która ma zapewnić szybkie i dokładne reagowanie na sygnały dźwiękowe. Obudowa wykonana jest ze specjalnego materiału zwanego Makrolon, żeby była wytrzymała i nie podrażniała naszej skóry, no i wyglądała dobrze. Tylko że w tej półce cenowej ciężko liczyć na materiały premium. Całość wygląda trochę plastikowo, zabawkowo, ale nie jest źle. Mi się podoba, że obudowa jest przeźroczysta i widać w środku komponenty. I na zewnątrz obudowy jest taki jakby hologram pod logiem producenta i są też różne kolory do wyboru. Przewód zawijamy za uchem, co trochę podbija stabilność słuchawki w uchu. Jeśli chodzi o wygodę, to siedziałem w nich wystarczająco długo, żeby stwierdzić, że są wygodne. Gumki też są podobno wykonane z jakiegoś specjalnego silikonu, który ma nam zapewniać nienaruszony bas i też nie wpływać na wysokie częstotliwości. I jak już widzieliście w części unboxingu, gumki są w różnych rozmiarach w zestawie, więc jest opcja doboru pod siebie.
ale mi jakoś te gumki nie pasowały. I musiałem kombinować za każdym razem, dopasowując słuchawkę do ucha, żeby poczuć ten nienaruszony bas. Ale koniec końców wrzuciłem gumki z innych słuchawek i było już elegancko. I ta cała konstrukcja całkiem fajnie odcina nas od dźwięków otoczenia. Słychać głośniejsze dźwięki, jak wyłączycie muzykę, to słychać rozmowy ludzi gdzieś tam w pobliżu, ale ogólnie jest przyzwoicie. Przechodząc już trochę do parametrów, to pasmo przenoszenia tych słuchawek wynosi od 20 Hz do 40 kHz, impedancja na poziomie 32 ohmów, a czułość 108 dB. Więc niezależnie czy to smartfon, adapter, czy jakiś odtwarzacz, to będzie działało jak należy. Słuchawki były dostrajane przez inżynierów Hidis zgodnie z wytycznymi H2019. Rzucam Wam krzywą na ekran i ogólnie zniekształcenia nieliniowe w tych słuchawkach są na poziomie 0,05%. Reprodukcja dźwięku jest na solidnym poziomie. I co tu dużo mówić, w takim budżecie to jest bardzo interesujący sprzęt dla miłośników muzyki czy audiofilów. Jak odpaliłem sobie Apple Music w najwyższej, bezstratnej jakości, to aż było takie inne doświadczenie. Aż złapałem się na tym, że siedziałem i wrzucałem sobie moje ulubione utwory, żeby posłuchać, co tracę, słuchając gdzieś w biegu, na szybko, na jakichś tam słuchawkach Bluetooth, jeszcze używając Spotify'a, który wciąż nie ma długo zapowiadanej jakości lossless. Tu mamy zdecydowanie bardziej szczegółowy odsłuch i bogaty dźwięk, mocny bas, przyjemne, średnie częstotliwości, które czasem są nieco przyćmiewane przez rozlewający się bas, co widać zresztą na tym wykresie. Porównując to z krzywą Harmana, widzimy, że bas i niższy zakres średnich częstotliwości jest mocno podbity. Następnie mamy mocny spadek w średnich częstotliwościach w stosunku do niskich czy wysokich częstotliwości. Przez to wokal, nie licząc oczywiście jakichś tam sopranów, nie jest tak mocno wybijający się w tych słuchawkach, a detal przed środkiem może się w tym basie gubić. Natomiast ta charakterystyka w kształcie litery V z mocnym basem powinna trafić do szerokiego grona konsumentów, bo teraz wiele osób ocenia słuchawki przez "o, ale to ma bas". Wysokie częstotliwości brzmią fajnie, chociaż czasami miałem wrażenie, że wysokie częstotliwości i też średnie są jakby takie trochę przeostrzone. Momentami brakowało mi takiej głębokości i ciepła tego dźwięku. Nie jest też idealnie w kwestii reprodukcji przestrzeni dźwięku, bo dźwięki, które powinny być słyszalne prostopadle do mojej osi twarzy, były słyszane trochę tak jakby bardziej z przodu, więc wszystko jest tak jakby trochę pozycjonowane bardziej centralnie, co może mieć znaczenie na przykład przy gamingu, gdzie ta przestrzenność pozwala nam na przykład zlokalizować pozycję innego gracza. Ale mimo tych wszystkich uwag bardzo szybko złapałem się na tym, że stał się to mój pierwszy wybór słuchawek do pracy przy komputerze, gdy słucham sobie muzyki, gdy montuję wideo, gdzie po prostu lepiej pracuje mi się na nich nad udźwiękowieniem filmów. A przy montażu to transmisja Bluetooth jest w ogóle niedopuszczalna, bo tam delikatne opóźnienia potrafią strasznie irytować. Więc tylko fizyczny przewód. Nawet łapiąc za konsolkę, wrzucałem sobie te słuchawki, żeby trochę podbić doświadczenie z grania. Audio brzmi po prostu dobrze, nawet jak tam włączymy sobie jakiś klasyczny streaming muzyki bez bezstratnego formatu. Dla kogo bym powiedział, że są to słuchawki? Dla osób, które chcą zrobić pierwszy krok do świata słuchania audio na dokanałowych monitorach, nie inwestując zbyt dużo pieniędzy. Za 70 zł dostajemy jak za tę cenę naprawdę fajnie wykonany produkt, który bardzo dobrze brzmi w niskich częstotliwościach, a w pozostałych zakresach też daje dużo przyjemności ze słuchania. I oczywiście, że w wyższej półce cenowej znajdziemy lepsze monitory dokanałowe, ale ja się osobiście cieszę, że miałem okazję przetestować ten konkretny model. Jeśli macie w telefonie, komputerze, konsoli port jack, no to jesteście w domu, bo przetwornik, który za chwilę omówimy, nie będzie Wam potrzebny. No i dobrze, przechodzimy do drugiego elementu, jakim jest Hidis SD2. Przetwornik cyfrowo-analogowy, który pozwala do urządzeń z portem USB-C podpiąć tradycyjne słuchawki i zapewnić transmisję wysokiej jakości. W pudełku znajdziemy sam przetwornik, jest adapter Lightning na USB-C i przejściówka USB typu A na USB-C i oczywiście papiery. SD2 wyposażony jest w specjalny chip, który wspiera dekodowanie PCM do 32 bitów, 383 kHz i natywne dekodowanie 128 DSD. Odkładając parametry na bok, to po prostu taki mały gadżet, który działa jako zewnętrzna karta dźwiękowa lub wzmacniacz audio i bezproblemowo łączy się z tabletami, komputerami, smartfonami czy konsolami. Prosty przykład, mój iPad wyłącznie z portem USB-C, wpinam do niego przetwornik,
Do tego podpinam słuchawki klasyczne 3,5 mm i mogę się cieszyć już dźwiękiem wysokiej jakości. Samo urządzenie jest niewielkie, waży 6 gramów. Obudowa jest aluminiowa i podpinamy do niego słuchawki pod kątem 45 stopni. Czy sam kształt jest ok? No to już kwestia subiektywna i tego, jak będzie pasował do waszego urządzenia, na przykład noszonego z takim adapterem razem w kieszeni. W zestawie była też przejściówka na Lightning, więc do iPhone'a bez portu USB-C w taki podobny sposób możemy to podłączyć, czyli przejściówka, adapter i słuchawki i robi się z tego już małe drzewko, ale myślę, że to jest jeszcze znośne. I oczywiście dźwięk końcowy będzie zależał od urządzenia odtwarzającego, bo wchodzi tu kwestia m.in. domyślnych ustawień equalizerów i tak dalej, ale to jest taka nasza bramka do przesyłu dobrej jakości audio na zwykłe słuchawki. Adapter dostarcza maksymalną moc wyjściową 70 mW plus 70 mW przy impedancji 32 ohmów. Przetwornik wspiera słuchawki z mikrofonem, więc jakieś telekonferencje czy granie w gry po sieci też ogarniemy, a nie każda przejściówka USB-C na jacka to potrafi. I chyba tyle w temacie przetwornika. Zestaw MS1 Galaxy i SD2 to fajny audiofilski zestaw startowy dla urządzeń bez wyjścia słuchawkowego. Jeśli macie port 3,5 mm, to same te słuchawki pozwalają cieszyć się audio trochę na innym poziomie. Na przykład odkrywając niuanse ulubionych utworów. Oczywiście nie jest w 100% idealnie, ale za takie pieniądze myślę, że będziecie zadowoleni. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!